Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Czy pieniądze mogą rosnąć na drzewie? Na skraju puszczy była mała wioska. Na końcu tej wioski był malutki domek, w którym mieszkała biedna rodzina, ale radosna na co dzień, radująca się każdą małą sprawą i rzeczą. Ciągle było śmiech słyszeć w ich domku. Ale pewnego dnia gospodarz tego domku powiedział: wiecie co, do rodziny, do dzieci, przydałoby nam się trochę więcej pieniędzy. Jesteśmy biedną rodziną. Jedyne co mamy to radość. Radujemy się każdego dnia z najmniejszej sprawy i rzeczy. Radość nam w życiu przewodzi, ale Jankowi brakuje butów. Kasia już wyrosła z sukienki, powiedział gospodarz do swojej żony. Tak, tak, odpowiedziała żona, no ale jest jak jest. Radujmy się, cieszmy się, życie jest piękne. I tak też było w ich rodzinie. Pewnego dnia zastukał do tego domku pielgrzym. Gospodarz szybko otworzył drzwi, radosny, zadowolony. Pielgrzym na niego spojrzał i zapytał: czy możesz mnie przenocować? Oczywiście, proszę, zapraszam, dom otwarty. I pielgrzym nocował tam jedną noc, drugą, trzecią. Po 3 dniach i 3 nocach, gdy już miał odejść, zapytał: czy mogę w waszym ogrodzie zasadzić drzewo? No oczywiście. Ale dlaczego chcesz zasadzić? No, w dowód podziękowania. Proszę cię bardzo, dużo drzew tu rośnie, owocowych i też innych. Sadź gdzie chcesz to drzewo. I pielgrzym poszedł w takie miejsce, które odpowiadało, by to drzewo, które miał w plecaku, mógł zasadzić, i wsadził drzewo, po czym jeszcze raz podziękował rodzinie i poszedł w dalszą drogę. Rodzina dalej żyła tak, jak żyła. Minęły 4 lata i 4. roku gospodarz wyszedł do ogrodu i patrzy, a na drzewie rosną pieniądze. Zawołał szybko swoją żonę i rzekł: zobacz, Halinka, na drzewie rosną pieniądze. Żona się zdziwiła. Słuchaj, przecież to drzewo było od tego pielgrzyma. Taki dowód podziękowania. Może on nawet nie wiedział, że to drzewo ma zamiast owoców pieniądze. Wiedział, nie wiedział, no ale dał nam w prezencie. No to cóż, cieszmy się, radujmy. I radość, która była każdego dnia w ich domu, była nadal taką samą radością, ale przestali już być biedną rodziną. Szybko o tej nowinie dowiedziała się cała wieś, wszyscy mieszkańcy we wsi. I zaczęli przychodzić do tego gospodarza i o wszystko pytać. A gospodarz był szczery i otwarty i opowiadał, jak to się zdarzyło. Więc każdy z mieszkańców myślał w swoim domu: żeby i mnie chciał odwiedzić taki pielgrzym, chociaż powodziło im się zdecydowanie lepiej niż temu
który mieszkał na końcu wsi ze swoją rodziną. No i tak marzyli. A wiecie, jak to jest z marzeniami? One pędzą w przestrzeń. I jeśli jest ktoś, kto może je spełnić i jest tej osobie to pisane, to oczywiście zdarza się. I po kolejnych 4 latach do jednego z domów na wsi zastukał ten sam pielgrzym. Drzwi gospodarz otworzył, błysnęło mu przez moment. Może to ten pielgrzym, ale raptem zatkał nos. Słabo mu się prawie że zrobiło. Nie mógł złapać oddechu. Co za smród, pomyślał. Czy to możliwe, żeby pielgrzym tak śmierdział? Jak tu go w ogóle wpuścić do domu? Jak zechce nocować? Takie myśli przebiegły mu przez głowę. W tym samym momencie, gdy pielgrzym zapytał, czy mógłbyś mnie przenocować? Wiedziałem, że mnie o to zapytasz, ale nic z tego. Zamknął drzwi. Trzask. Prask. Drzwi się zamknęły i brak było możliwości spania w tym domu. Pielgrzym opuścił wieś i tyle go mieszkańcy widzieli. Ale gospodarzowi tego domu jakoś było dziwnie, pomyślał. Ten na końcu wsi takiego smrodliwego pielgrzyma przyjął, czy co? Czy może mi się taki trafił? Może to był inny niż tamten? I tak się nosił z tymi myślami w głowie, aż za 2 dni poszedł na koniec wsi do gospodarza, u którego było to drzewo, na którym rosły pieniądze, i zapytał: słuchaj, czy jak odwiedził cię ten pielgrzym, to czułaś coś od niego? Nie, rzekł gospodarz. Mówisz nie, to pewno czułeś. Wiesz, teraz jak mi zadajesz to pytanie, to się zastanawiam, ale skupiony byłem na człowieku. Może i on miał jakiś tam zapach specyficzny. Być może tak, ale naprawdę byłem skupiony na człowieku. A ty na czym byłeś skupiony? Ho! Dobre pytanie. Zobaczyłem wprawdzie człowieka, ale po chwili poczułem smród. I przekierowałeś uwagę na smród, tak? O, no właśnie tak. Czyli przestałeś widzieć człowieka, tylko czułeś smród. No i co, wpuściłeś go do domu? Coś ty, żeby mi zasmrodził cały dom? Zamknąłem mu drzwi z hukiem i tyle. Wiesz, nie wiem, czy rzeczywiście ten pielgrzym był jakiś smrodliwy. Może był bez możliwości umycia się gdziekolwiek. Ten, który mnie odwiedził, dostał wszystko, czego potrzebował. I też w bali się wykąpał. No może miał jakiś specyficzny zapach, ale to pewnie było związane z tym, że długo podróżował, no i brak było dla niego możliwości gdzieś wykąpania się. Ciekawe. Ja patrzyłem na człowieka, a ty tylko przez moment na niego patrzyłeś, a później wyczułeś smród. No i oczywiście bez tego, że u ciebie przenocował, a ja mu dałem schronienie. Gospodarz z tego drugiego domu, jak niepyszny, wrócił do domu i wszystko opowiedział swojej żonie. A żona mówi: wiesz co,
Następnym razem, jak zapuka pielgrzym, to bez względu na to, co poczujesz, otwórz mu drzwi. Bo może rzeczywiście tak jest, jak mówił ten gospodarz z końca wsi. Trzeba zwracać uwagę na człowieka. Tak, dobrze ci się mówi, ale czy kiedykolwiek w ogóle jakiś pielgrzym nas odwiedzi? No ale może tak trzeba patrzeć w życiu zawsze na człowieka. Od tego dnia wszyscy we wsi, wiedząc już, jaka przygoda spotkała kolejnego gospodarza, życzyli wszystkim jeden drugiemu, żeby każdy w każdym postrzegał zawsze człowieka, bez względu na to, jaki on jest. Dziękuję. Cześć Wam.